Cześć, ja nazywam się Adam i miałem okazję chwilę testować dwa nowe motocykle od BMW R12 i R1290. Odbyło to się w ramach BMW Motorrad Roadshow, czyli ich test day'a. Na każdym z tych dwóch spędziłem trochę czasu. Jeździłem najpierw R12, a następnie R1290. Oba te motocykle są z segmentu Heritage. Oba są do siebie podobne i oba też mają bardzo dużo różnic. Przedstawię Wam tutaj moją opinię na temat tych dwóch i moje wrażenia z tego wydarzenia BMW Motorrad Roadshow, które odbyło się w Poznaniu. To był czerwiec 2024. Zacznę od R12. Oba te motocykle będę porównywał, mówił o różnicach i podobieństwach. Jak będę mówił wyższy, niższy, szybszy, lepszy, to wiadomo, że w odróżnieniu do tego drugiego. R12 ma silnik Boxer 1200 cm3, 95 koni i moment 110 Nm. Bardzo dużo momentu obrotowego już od niskich obrotów. Sprawia to olbrzymią frajdę, szczególnie w mieście, kiedy jeździmy, często ruszamy pod świateł, często musimy się zatrzymywać i czuć fajnie ten moment, tą moc w tym motocyklu. Sporo ma cech cruisera R12. Pozycja jest taka bardziej wyprostowana, bardziej odprężna. Siedzimy na nim jak na cruiserze. Ma wyższą kierownicę, przesunięte podnóżki, ma troszeczkę niższą kanapę, dłuższe podwozie i właśnie te cechy upodabniają go do typowego cruisera. Waga tego motocykla to około 220 kg. Przednie koła mają 19 cali, tylne 16 cali. Ten motocykl ma quick shifter. Przetestowałem go i powiem Wam, że lepiej, moim zdaniem, lepiej działał przy większych prędkościach. Przy niższych troszkę szarpał. Ten motocykl ma możliwość regulacji, ale tylko tylnego zawieszenia. Zbiornik nie jest wyprofilowany. Rozumiem to przy tej pozycji siedzącej, bardziej wyprostowanej, bardziej takiej cruiserowatej. To jest motocykl, który bardzo fajnie jedzie. On jest stabilny, daje takie bardzo duże poczucie bezpieczeństwa. Świetnie trzyma się drogi. Naprawdę jadąc nim miało się poczucie, że jest to motocykl, który sunie, jedzie, nie oderwie się od drogi, daje takie poczucie bezpieczeństwa. Jazda jest taka spokojniejsza, ale zwinna. Kiedy trzeba, jest to motocykl bardzo zwinny. Na pewno mógłbym to określić, że jazda jest taka bardziej chilloutowa. Ten motocykl ma dwa tryby jazdy w swoich ustawieniach, no i są to tryby Rock and Roll. Standardowo wyposażony jest w taki nowoczesny, fajny ekran TFT. Klasyczne zegary, takie dwa, są za dopłatą. BMW tą R12 nazywa Spirit of Easy. A z kolei R1290 jeździłem po R12, więc na początku przez moment nie widziałem aż tak dużo różnic, dopiero tam po chwili zacząłem bardziej je dostrzegać. Tutaj jest silnik również Boxer 1200 cm3, trochę więcej koni, bo 109, 115 Nm i też bardzo dużo momentu obrotowego od niskich obrotów. W ogóle mam wrażenie, że na tych niskich obrotach te motocykle za bardzo, ten moment się nie różnił, dopiero przy wyższych obrotach tam czuć było więcej tego momentu w R1290. To mógłbym to opisać właśnie jako taki dynamiczny roadster. Pozycja jest taka bardziej dynamiczna, bardziej aktywna. Ma niższą kierownicę, wyższą kanapę i jakby te cechy wymuszają na kierowcy właśnie taką dynamiczną pozycję.
Można też dokupić akcesoryjny ogon i osłonkę reflektorów i wtedy ten motocykl przypomina bardziej Cafe Racera. Tutaj oba koła mają 17 cali. Quick Shifter działa identycznie, też działał lepiej przy wyższych prędkościach, przy niższych trochę szarpał. Czuć było takie, no ale to nie było aż tak, nie przeszkadzało, ale było wyraźnie odczuwalne. Tutaj z kolei w R1290 mamy regulację zarówno tylnego, jak i przedniego zawieszenia. Wracając jeszcze do pozycji, tutaj zbiornik na paliwo jest bardziej wyprofilowany pod nogi. Tutaj i to daje takie poczucie, ta pozycja, i w ogóle ten motocykl daje poczucie takiej pewności, takiego zlania się z tym motocyklem, panowania nad tym motocyklem. Czułem się taki bardziej podczas tej jazdy taki bardziej zlany z tym motocyklem, bardziej jedność czułem. Motocykl sprawia wrażenie lekkiego i dynamicznego na drodze. Właśnie ze względu na tą pozycję. Jazda jest bardziej, tam była spokojna, tutaj jest bardziej zwrotna i super zwinna. Naprawdę ten motocykl dawał dużo frajdy, właśnie takiej zwinności, takiej zabawy, taki był bardziej trochę niegrzeczny. Jazda była taka bardziej niegrzeczna i dynamiczna. Są 3 tryby. Tam były 2 rock'n'roll, fajne nazwy. Tutaj jest Dynamic, Road oraz Rain. Przetestowałem głównie Dynamic i Road. Rain chwilę włączyłem, no jest taki spokojniejszy, dający na pewno więcej bezpieczeństwa podczas deszczu, nie jest taki zrywny. Tutaj seryjnie są zamontowane klasyczne zegary. W ogóle tutaj tego tak nie widać, ale one się bardzo ruszają. Nie wiem, czy to była wada tego egzemplarzu, ale te zegary po prostu tam latały. BMW twierdzi, że ta R1290 to jest ich ikona Heritage. Tam są nawiązania do ich modelu R90, który mi się bardziej podobał. Mi osobiście bardziej się podobał R12, ten cruiser. On skradł moje serce. Bardzo mi się podobała pozycja na tym motocyklu oraz typ roll. Ja jestem na razie zwolennikiem takiej spokojniejszej jazdy, takiego sunięcia po drodze niż zwinnej, dynamicznej jazdy, bardziej takiej agresywnej. Wolę spokojnie, wolę się odprężyć na motocyklu, wolę czuć tą moc, ale być spokojny, czuć się jak na wakacjach. Chociaż R1290 też wspaniale się jeździło i bardzo mi się podobało to poczucie właśnie pewności prowadzenia tego motocykla z uwagi na pozycję. Ja ogólnie jestem teraz na etapie szukania swojego docelowego motocykla. Jeżdżę i mam 125, ale mam prawo jazdy na A. Pełne oczywiście, tylko że nie jeździłem w swoim życiu wieloma motocyklami i szukam tego właśnie mojego typu, który będzie dla mnie. Jeździłem różnymi motocyklami, ale jeszcze nie mam takiego, który na pewno chciałbym kupić. Więc zapraszam do subskrypcji kanału, zostańcie tutaj ze mną na dłużej, żeby razem ze mną szukać, sprawdzać te motocykle. To będzie jeden z cykli na tym moim kanale. To jest jedna też właśnie z rzeczy, które mnie interesują w życiu w tym etapie, więc zostańcie ze mną, jeżeli też to lubicie. Będę pokazywał oczywiście też inne aspekty mojego życia, inne sprawy. Jeżdżę na różne dni otwarte, test day'e, zapisuję się, byłem m.in. w Royal Enfieldzie, Yamaha, zapisałem się również do Harley'a, ale coś mi wypadło, więc musiałem zrezygnować, bardzo tego żałuję. W mojej okolicy jest sporo salonów sprzedaży motocykli. Zapisuję się na różne testy i nie wszystkie nagrałem, ale myślę, że teraz będzie dobra do tego okazja. Chociaż sezon niedługo się będzie kończył, znaczy jeszcze nie, ale myślę, że dopiero tak naprawdę kupię sobie coś w przyszłym albo za 2 lata. Powiem Wam jeszcze krótko o samym wydarzeniu, jak wyglądało to wydarzenie w BMW w Poznaniu, Motorrad Roadshow.
Zorganizował to salon z Poznania. Kontakt ogólnie z salonem i z ludźmi z salonu oceniam bardzo pozytywnie. Po pojazdach również się do mnie odezwali, co sądziłem o organizacji, o tych motocyklach. Spotkaliśmy się na Malcie. Były 2 grupy o każdej godzinie. Każda wyjeżdżała kolejno po sobie. Każda grupa miała po 2 opiekunów, którzy doskonale panowali nad grupą i nadawali ciekawe tempo. Oczywiście wszystko w ramach przepisów drogowych i bezpieczeństwa oraz sytuacji na drodze. Dbali o nas, żebyśmy się nie gubili, dbali o nas na rondach, dbali o włączaniu się do dróg szybkiego ruchu, abyśmy wjeżdżali całą grupą. Naprawdę czułem się naprawdę tam zaopiekowany przez tych instruktorów. Wiadomo, w Poznaniu, no z Malty. Trasa też była ok, mimo małego korku w pewnym momencie, no ale to są rzeczy, których się nie uniknie w mieście. Były odcinki również poza miastem, szybsze, gdzie można było bardziej odkręcić gaz. Obsługa techniczna i panowie tam byli osobnie, oni chyba przyjechali osobno, jako event motora, tak miałem takie wrażenie. Ci panowie tłumaczyli technikalia, też pierwsza klasa, oceniam ich pracę i do każdego podchodzili, pytali się, tłumaczyli, wiadomo, że to są nowe motocykle, tłumaczyli tam obsługę, jak zmieniać tryby jazdy, mi wytłumaczyli wszystkie opcje, które chciałem, odpowiadali na wszystkie moje pytania i szczerze polecam tą ekipę i szczerze polecam branie udziału w test day'ach BMW Motorrad. W ogóle zapisywanie się na testy jakiekolwiek polecam Wam, jeżeli chcecie przetestować sobie różne typy, różne motocykle. Nie bójcie się, zapisujcie się na te jazdy, zapisujcie się na te testy. Myślę, że warto. Tyle na tyle. Dziękuję za uwagę, dziękuję za wysłuchanie do końca. Subskrybujcie mój kanał, zostańcie tutaj ze mną na dłużej. Zaangażujcie się też, bo jeżeli macie jakieś sugestie, pytania co do tego wydarzenia, to też napiszcie komentarz. Oraz sprawdźcie mój Instagram, tam bardziej pokazuję, co się u mnie dzieje na co dzień. Cześć.